Taki widok z okna teraz mam. Czysty las. Tam za lasem już słońce wschodzi. No, bo już jest odpowiednia godzina. 7 dochodzi. A tutaj jest taki młody las, a tam dalej już starszy. Chyba trzeba będzie wstać, jak już się obudziłem. No i tutaj te ręczniki i ścierki wszystkie suche. Także z suszeniem tutaj nie ma problemu. Jak się powiesi wieczorem coś mokrego, to przy tym ciepłym nadmuchu całą noc było co najmniej 20 stopni, więc jest bardzo suche powietrze, bo jest 22% tylko, na zewnątrz 70%, więc to schnie bardzo szybko. No bo takie podróżowanie w takiej zimniejszej porze roku to właśnie jeden z problemów jest suszenie ubrań mokrych, bo na zewnątrz bardzo powoli to schnie. Ja nawet latem, jak miałem w poprzedniej przyczepie pranie zrobiłem i chciałem je wysuszyć, to chyba 2 dni, to było lato. No, faktem jest, że to były pochmurne dni, takie dosyć deszczowe nawet, więc to jest problem z suszeniem. Tutaj nie ma problemu. No, to zbieram się. Przestawiłem ten panel na słoneczną stronę i od razu napięcie skoczyło tutaj
sieci. No, już 13, a teraz 13,2. Ciekawe, że nie pokazuje żadnego. A, teraz dobrze. 3 waty ładowanie, no ale zawsze 3 waty, a nie 0. No ale napięcie jest spore, bo dochodzi do 20 V. A będzie się powoli zwiększać. No to czas na śniadanie. Pierwsza sprawa podstawowa to włączyć wodę, żeby się gotowała. Bo resztę można szybciej zrobić. No, jeszcze tylko wymienię kartusz gazowy na palnik gazowy na spirytusowy, bo teraz nie trzeba takiego dobrego grzania, a to zostawię na wieczór, jak będzie trzeba mocniej podgrzać. Okay. Dobrze. Oj. Będzie się to grzało. No, tutaj całkiem przyjemnie się siedzi, zwłaszcza, że mamy nadmuch ciepłego powietrza. Co prawda zaraz gorąco się zrobi, bo woda się gotuje, ale póki co jest przyjemnie. Na razie można odsunąć. Tu sztućce są wyciągnięte. Chleb jakiś. O, mleczko jest też tutaj. Świetnie. No nareszcie jest kawa. Muszę ją przesypać. Kawa, herbata. Niebo bardzo pogodne. Bardzo możliwe, że dzisiaj będzie dobra pogoda. O, to już woda się chyba zagotowała.
dzisiaj robię dużo i mocnej kawy. Ups. O, z tym dużo to może nie wyszło całkiem tak jak chciałem, ale jest wystarczająco. Nie, więcej chyba. Dobrze, jest odpowiednia ilość. No i tak jak mówiłem, zrobiło się gorąco. No ale... Aha, tutaj mam te zakrętki od panela. Ale masła nie wyciągnąłem. No. Zimny jak szlak. Zamiast masła użyję tego. To się rozsmaruje. No, a tutaj trafiłem w Lubichowie, sklep rybny, całkiem dobrze zaopatrzony i mam dostawę świeżych rybek. Tutaj na przykład jest halibut. Teraz śmietanka do kawy. Będzie dzisiaj tłusto. Zwykle mleczko do kawy, to, które miałem, to tam miało może 5% tłuszczu. To ma 12%. No i halibut tłusty jak diabli. Ale mówią, że to dobry tłuszcz. Ajaj. Tu gdzieś jest. Staram się nalewać tak jak
jak zwykle. Jak zwykle, kiedy się nie rozlewa oczywiście. A tutaj ten. No pięknie. Dzisiaj wiatr ustał. Wczoraj tak dosyć biało. Faktem, że jest wieczorem już, jak kąpałem się, to już nie było wiatru. Wcześniej jak tu przyjechałem, to był i to taki dosyć spory. I dlatego mnie zniechęcał do kąpieli. Ale później wieczorem przestało padać. Przestało wiać. Więc stwierdziłem, że warunki są sprzyjające. No, jak to ugryzę. No, dopijając kawę i słuchałem radia i też przeglądałem tutaj Facebooka, fajny wierszyk znalazłem, który tak trochę pasuje do mnie i do mojej działalności, że tak powiem. Jest to wierszyk Józefa Jucha. Jak ja się dziś czuję? Właśnie oddaję ten wierszyk takie moje nastawienie do wieku takiego starszego. No nie, jeszcze nie starości, bo to trudno powiedzieć. Starość moim zdaniem to gdzieś 70-75 lat dopiero się zaczyna ze względu na taki postęp w medycynie i lepsze warunki życia dzisiejszych ludzi w porównaniu z ludźmi 100 lat temu. No ale tutaj całego nie będę czytał, bo jest dosyć długi, ale tylko pierwszą zwrotkę i ostatnią. Kiedy ktoś zapyta, jak ja się dziś czuję, grzecznie mu odpowiadam: dobrze, dziękuję. To, że mam artretyzm, to jeszcze nie wszystko. Astma, serce mi dokucza i mówię z zadyszką: puls słaby, krew moja w cholesterol bogata, lecz dobrze się czuję jak na swoje lata. I ta ostatnia zwrotka, właśnie podsumowanie tego, to jest: dobra rada dla tych, którzy się starzeją. Niech zacisną zęby i z życia się śmieją. Kiedy wstaną rano, części pozbierają, niech rubrykę zgonów w prasie przeczytają. Jeśli ich nazwiska tam nie figurują, to znaczy, że zdrowi i dobrze się czują. I tego się trzymajmy w życiu. Nie ma co narzekać, póki żyjemy.
no to ruszam na spotkanie z pstrągiem olbrzymem. No dobrze, myślę, że już pora zbliżyć się do rzeki. Tu gdzieś, o. Te krzaki trochę rzadsze są. A, tu nawet całkiem dostępne są te brzegi. Myślałem, że gorzej będzie. A tu byłoby ładne miejsce, widzę. To tutaj. Tu jest zatopiony ten drzewko. I tu prawdopodobnie wymywa bardziej wodę. Znaczy dno, prąd i w ten sposób to jest tu głębiej. No ale shit. Nie wiem, czy czasami kawałek gałęzi nie zaczepiłem, bo lekko się kotwiczka zaczepiła o coś tam na drzewie. Teraz spuszczę z prądem wody trochę tego woblera, bo on jest pływający. I później zacznę ściągać. O, teraz ściągam. I widać, jak szczytówka drży, tak jak pracuje wobler. No dobrze. Więc zobaczymy tam dalej. No, taki grunt to często pole minowe, bo bywają dziury przykryte właśnie tą roślinnością i można się zapaść. O, tu będzie niezłe miejsce. No, wiatr mi sprzyja, dlatego
Daleko udało się rzucić. Dobrze. Spróbuję innej przynęty. Spróbujemy błyski obrotowej. Tym razem spróbuję z prądem błyskę prowadzić. A, shit. Na razie jakichś cudownych efektów nie widać.
A, shit. No, powiew wiatru zniósł tutaj przynętę za daleko na tą stronę. Dobrze, muszę wyczekać bezwiecznie. Dobrze, teraz no, idę tutaj na ostatnią miejscówkę. Nie chcę zbyt daleko się oddalać od przyczepy. A tutaj spróbuję. I wracam. No, ostatni rzut. No dobra. To jednak nie tym razem. No i jestem z powrotem na gospodarstwie, a tutaj widzę, woda jeszcze nie odmarzła w garnku. Tu jeszcze, lekki lód jest, a tutaj prawie rozmarzła. Tylko talerz pływa, bo ma dodatnią pływalność. No cóż, trzeba będzie umyć te garnki. A to od razu to zrobię. A tutaj słońce powoli dociera do tego momentu, gdzie panele będą całkowicie oświetlone. No i wtedy podłączę rower. Jest 10:23. No to myślę, że tak, 1,5 godziny gdzieś, sądząc po cieniu. Około 12 zacznie się tutaj maksymalne słońce. Korzystając z przerwy w czynnościach wędkarsko-obozowych, no to chcę odpocząć, to sobie może spróbuję wrzucić na YouTube'a film, który wczoraj zrobiłem. A nie, przedwczoraj. Wczoraj nie miał czasu.
Zobaczymy, jak szybko da się przerzucić. Bo teraz ładowanie jest za słabe, żeby rower ładować, ale wystarczające, żeby zasilić laptopa. Więc spróbuję to zrobić, żeby jeszcze przed moim przyjazdem film się pokazał. Pierwszy z cyklu Rzeka Wda. Dobrze, trzeba by routera włączyć. No i tutaj dzięki temu, że jakoś ukształtowanie terenu chyba jest korzystniejsze, mam dosyć dobre łącze internetowe poprzez ten router. Także pod tym względem to miejsce dobre jest. No trochę do wody daleko trzeba chodzić, po wodę 200 metrów chodzić. No ale tam blisko wody nie miałbym słońca tyle, żeby tu rower naładować. Takie do laptopa, pewnie do jakichś tych kamer to wystarczyłoby, ale nie do roweru. Tutaj niektórzy tam mówią, że po co ten, pisali w komentarzach niektórzy, że po co ten agregat wozić jak można panele słoneczne. No owszem, te zimą również panele słoneczne dają jakąś energię, ale dają jej znikomą ilość. To jest nie do porównania. Tutaj było widać na wycieczce tej jesiennej, że pod koniec października, na koniec października to jest tak jak powiedzmy koniec lutego, początek marca pod względem ustawienia słońca nad horyzontem, tak? To jest mniej więcej ten sam okres. To już wtedy były duże problemy, żeby naładować rower. Jak tylko chmury się pokazały, to nawet trudno było naładować tutaj te różne rzeczy elektroniczne oprócz roweru. Więc tak gdzieś właśnie od końca października do początku marca nie ma możliwości praktycznie. Nawet w marcu czasami jak jest zachmurzenie też nie da rady naładować roweru. Absolutnie. Tylko jak jest słonecznie. I to też trochę trwa. No tutaj jest trochę spadł ale jeszcze jest w normie to. Dobra, i zaczniemy przesyłać film. Utwórz, prześlij filmy, wybierz pliki. Niestety przesyłanie przez ten router jest bardzo powolny. Już 10 minut przesyła, tu pokazuje, że jeszcze 2 godziny zostały. Dlatego w trakcie jazdy bardzo trudno mi zrobić film i przesłać, bo jeszcze oprócz tego, że przesłać, to jeszcze muszę zrobić na YouTubie te napisy, żeby w innych językach się wyświetlały. Jadąc tak non-stop, to trudno, bo trzeba mieć dużo zasilania. Może gdybym
tak jeździł od pola kempingowego do pola kempingowego, gdzie miałbym prąd i wieczorami mógłbym to robić, to rzeczywiście tak, a mając zasilanie solarne wieczorami nic się nie zrobi, bo za dużo prądu to żre. Teraz no jakoś daje radę, mimo tutaj słabego na razie ładowania z tych solarów. No ale nie chcę czekać na te lepsze słońce, bo później będę rower ładował i chcę przygotować sobie miejsce na ognisko i opał, bo kiełbaskę chcę w dzień tutaj sobie u tego upiec. Bo tak w nocy to zawsze jest już, wieczorem jest już zimno, spieszę się, a tak w dzień jak zrobię, po prostu zamiast lunchu zrobię sobie posiłek główny, to ja zjem przy ognisku sobie tą kiełbaskę tam gdzieś przy wodzie, rozpalę sobie ten ognisko i tam ten posiłek, że tak powiem, spożyję. Słońce już jest na odpowiednim kierunku. Czas podłączyć rower do ładowania. Nie jest łatwo. Jak ja sprawdzę. Muszę to wiązać, żeby sprawdzić, czy się ładuje. No tak, jest ładowanie, więc na razie luz. No, wpuściłem pełną moc elektrowni. Może nie całkiem pełną, bo nie postawiłem tego panela tutaj ze względu na silny wiatr. Tu mogłoby mi wyrwać go, bo podmuchy są bardzo silne, więc nie jest ten. No i ile mamy tutaj? 250 W moc, także bardzo dobrze, wystarczy, bo ten ładowarka około 200 tylko bierze. Chyba 180 bodajże, jakoś tak, nie pamiętam dokładnie, ale tak mi się wydaje, że 180, więc to spokojnie wystarczy na wszystko. No i tak, co tutaj jeszcze jest do ładowania? Aha, ten niepodłączony jest.
podłączony jest router Wi-Fi. To go zaraz podłączę, żeby się też ładował, skoro jest tutaj nadmiar prądu. Ale się nagrzał. Niedobrze. W złym miejscu go położyłem, bo tutaj jest nie powinienem zakrywać wentylacji wentylacji tej ładowarki solarnej. Niedobrze. No tak, 40% już tylko zostało. Dobrze. Się nagrzał chyba ze względu na to, że tutaj solarka go ogrzewała. Tak, no, ta ładowarka. Solarka. A te już się naładowały baterie GoPro. Świetnie. Tu też naładowane. Znakomicie. To teraz co jeszcze? Radio. Radio można by doładować. Jest w miarę naładowane, ale nigdy za dużo prądu. Właśnie trzeba brać wtedy, kiedy jest go najwięcej. Dobrze. No, a tutaj zostało do przesłania 10 minut tylko tego filmu. Nie wiem, może po południu jeszcze jakieś napisy zdołam coś wprowadzić. Może coś z tego będzie. Tam w dolinie jest rzeka. Tutaj las. A ja tu na skraju lasu. Dzięki temu mam ładne światło słoneczne, niczym nie zasłonięte. Do godziny 16:30, aż tam za tym lasem słońce się schowa. Poszukiwałem teraz miejsca na ognisko. Niestety nie znalazłem takiego. Jest straszna susza. To niesamowite, jak to wszystko jest suche. I najgorsze z tym wszystkim, że jest wiatr. Czasami w porywach dosyć silny. Taki nie jest średni wiatr, ale podmuchy ma silne. Niestety muszę zrezygnować z ogniska. Nawet grilla nie będę robił tego małego, bo to też praktycznie otwarty ogień jest. No niestety apele leśników na temat ostrożności mają solidne podstawy. Jest faktycznie susza masakryczna. Tu wszystko te podszycie to jest jak słoma. A tam nad rzeką jeszcze gorzej jest. Tam jeszcze więcej trawy suchej. Także trudno, ale zrobię to tutaj. Po prostu ugotuję tą kiełbaskę. Będzie paruwa z wody. No, mniej smaczna, ale ponoć bardziej dietetyczna. No, ale rower się ładuje. Tam już tylko jedna kreska została do uzupełnienia, bo były 4 kreski do uzupełnienia. Także tutaj
ładuje się już 2 godziny. No, tak, gdzieś 12:45 podłączyłem. Teraz jest 14:45. A myślę, że z pół godziny i będzie już naładowany. Tak. Na jutro będę miał zapewniony wyjazd. No to tę kiełbasę teraz wyciągam. Nie wiem, czy masło wyciągać, czy ten. Może masło. Ale pachnie. O kurczę. Taka na ognisku by. No. Dobrą kiełbaskę tutaj nie sprzedali. Chyba niezła. Ale jak niezła, to będzie też dobra z wody. Pali się, czy nie pali? Pali się. A tutaj okno musiałem otworzyć, bo gorąco. Oczywiście ogrzewanie już dawno nie chodzi. Prawie 25 stopni w środku. Ale w szczytowym momencie było 28. Właśnie wentylator inwertera ucichł. Znaczy, że małe obciążenie jest, czyli rower chyba się naładował. A tu powinno wzrastać też napięcie. Bo teraz z inwertera praktycznie nie ma poboru. Laptop wyłączony. Tutaj to kamera naładowana, więc tak, zaraz powinno wzrastać. Chociaż końcówkę ładowania też ładowarka pobiera mniejsze napięcie, więc może być sama końcówka. Ale to znaczy, że rzeczywiście za chwilę będzie bateria naładowana. No i dziwnym zbiegiem okoliczności kiełbaska się zagotowała. Dobrze. No i ketchup, żeby nie było tak hardkorowo, że bez ketchupa. Dużo ketchupu. No i przecież dodatek poprawiający smak. Coś tutaj w piwniczce chłodzi się trunek. No, to chyba wszystko już jest.
jestem, czy tak dobra jak pachniała. O, taka mocno mięsna. Nie jakieś zmielone mięso. Mięso oddzielane mechanicznie. O, dobry chleb. Kiełbasa też dobra. Jeszcze tylko spróbuję piwo. Czy też takie dobre? Nie zepsuło się od wczoraj. Nadal dobre. Czyli pyszny obiad. No, po emocjach łowieckich dobrze by było coś zjeść. Dobrze.
woda, żeby była pod ręką. Do picia. Zasłony zasłonięte. Dobrze. Przygotowałem już 2 pojemniki, bo ten tylko trochę zostało. To jak tutaj za mocno spadnie temperatura na zewnątrz, no na razie tam jest 2 stopnie. To jeszcze w miarę, ale jest 19. Później spadnie więcej, to podłączę ten do tej, do wyczerpania, a później ten pełny. No ten pełny to już do końca wystarczy, bo to... No i niestety zdaje się, że wyprawa wędkarska zakończy się fiaskiem. No jeszcze jutro trochę będę łowił. Jutro zamierzam popróbować, no bo to jutro ostatni dzień ważności mojego pozwolenia wędkarskiego, więc postaram się wykorzystać. No, ten odcinek rzeki jest taki bardzo obiecujący. Muszę przyznać, że tu powinny być ryby, no ale chyba ryby o tym nie wiedzą, że powinny tam być. Ponieważ pojutrze już ma przyjechać te auto dostawcze po przyczepę, to jutro plan jest taki, że stąd przejadę na posesję tutaj nowego znajomego z Lubichowa, Krzysztofa, i tam przenocuję, ale będę chciał to przejechać tam no tak na sam koniec dnia, żeby tu jeszcze trochę połowić w dzień. Także gdzieś będę się stąd ewakuował, no 16, 17 gdzieś tak. No ale pośpię sobie trochę dzisiaj, może tutaj posiedzę trochę dłużej, a jutro może trochę dłużej pośpię. Ustawię sobie tu dobrą temperaturę, żeby mnie zimno nie obudziło. Będę spał do oporu. Także jeszcze nie poddaję się.
jeszcze postaram się powalczyć o tego pstrąga olbrzyma. No, trochę opracowałem, robiłem trochę napisów do filmu nowego, ale tutaj coś się schładza, czuję, no nie dużo, ale trochę chłodniej jest. Na zewnątrz jest, szybciej się schładza, ale podłączę teraz ten grzejnik gazowy. Palnik gazowy podłączę, to cieplej się zrobi. Gasimy. Prawie się wypaliło wszystko. Pewnie zaraz by zgasł, ale o. Tutaj w palniku gazowym zawsze woda się zbiera. Z kropliny. Przy palniku gazowym tego nie ma. Tylko przy tym spirytusowym. Okay. Zaraz puszczam na full. Tu wnet się gorąco zrobi. Nadmuch większy, żeby to szybko się stało. No, jeszcze tej temperatury nie ma, jeszcze się nie nagrzało. O, już czuję, zwiększa się temperatura. Chyba nie chcę spać, pójdę. Tutaj, która jest 21:20. Ale jak pójdę teraz spać, to znowu wstanę o 6. A jak zacznę czytać książkę, to jeszcze szybciej zasnę. Posłucham może trochę radia.